Xiaomi już wielokrotnie udowadniało, że potrafi robić smartfony wydajne z całkiem niezłymi aparatami w bardzo stylowym opakowaniu. A to wszystko w przystępnej cenie, która przywodzi na myśl czasy przed inflacją. Nie inaczej jest w przypadku Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, którego właśnie trzymam w ręku. I to właśnie o nim opowiem Wam w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Ja jestem Alo i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek zawiera reklamę sklepu RTV Euro AGD. Xiaomi już jakiś czas temu powierzyło swojej podmarce Redmi tworzenie smartfonów przystępnych cenowo, które pod niektórymi względami są w stanie konkurować z dużo droższymi konstrukcjami, a pod innymi wręcz je przewyższają. Jedną z takich cech, których próżno szukać we flagowych smartfonach, jest szybkość ładowania. Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh. O ile jej pojemność jest raczej standardem, to standard ładowania już nie do końca. W zestawie poza samym smartfonem znajdziecie także dedykowaną kostkę ładującą, na której widnieje napis 120 W i to właśnie z taką maksymalną mocą może ładować się ten telefon. W pudełku jest też dedykowany przewód, który jest w stanie poradzić sobie z takim prądem, a także dedykowane przezroczyste etui. Niby podstawowe, ale jednak to miły dodatek, którego próżno szukać w pudełkach wielu producentów. Wracając jednak do ładowania tego smartfona. Zaledwie 15 minut wystarczy na uzupełnienie baterii aż do 81%. Z kolei ładowanie do pełna zajmuje około 25 minut. Także wchodząc do domu tylko na chwilę, żeby się przebrać czy wziąć prysznic, nie będziecie musieli martwić się o baterię w smartfonie na resztę dnia. No dobra, ale wystarczy już o baterii, bo nie tylko ona jest tutaj wyróżnikiem. Wewnątrz kryje się procesor MediaTek Dimensity 1080 wraz z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Tej nie jesteście co prawda w stanie rozszerzyć za pomocą karty pamięci, ale dzięki obecności Wi-Fi 6 czy 5G możecie te dane szybko przesyłać między urządzeniami czy do chmury. Z kolei procesor zapewnia odpowiedni zapas mocy, by cieszyć się tytułami dostępnymi bezpośrednio na Androida, ale także tymi ze streamingu. To wszystko możecie podziwiać na świetnym ekranie OLED, który jest odświeżany z częstotliwością 120 Hz i może wyświetlić ponad 1 miliard kolorów. To w połączeniu ze standardem HDR10+, Dolby Vision oraz maksymalną jasnością 900 nitów daje niezłe rezultaty, jak chodzi o rozrywkę. Poza tym jest to wystarczająca jasność, by ekran zachował czytelność nawet w słoneczne dni, których teraz co prawda jest jak na lekarstwo, ale moim zdaniem raczej z tym telefonem tak szybko nie powinniście się rozstać. Przy grach, filmach czy serialach nie mogę zapomnieć tutaj o dźwięku. Możecie oczywiście skorzystać ze słuchawek Bluetooth, ale nie musicie się godzić z opóźnieniami, bo znalazło się tutaj złącze słuchawkowe. A jeżeli nie lubicie się w ogóle ze słuchawkami, no to na pokładzie są także głośniki stereo. No i został jeszcze jeden niezwykle istotny element, czyli oczywiście aparaty. Na pleckach w głównym oczku siedzi matryca o rozdzielczości aż 200 megapikseli z optyczną stabilizacją. Oczywiście w klasycznym trybie ten telefon nie robi fotek w pełnej rozdzielczości, ale od tego jest dedykowana opcja w apce aparatu. Jednak musicie pamiętać, że w przypadku trybu 200 megapikseli do zrobienia dobrego zdjęcia potrzeba sporo światła. Dzięki wysokiej rozdzielczości możecie też skorzystać z cyfrowego zbliżenia, które przy dobrym świetle radzi sobie całkiem nieźle. Poza tym na pleckach znalazł się także aparat ultraszerokokątny oraz dedykowany obiektyw makro. Z kolei na froncie znalazła się pojedyncza kamerka do selfie o rozdzielczości 16 megapikseli. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć i filmów, to tutaj muszę przyznać, że Redmi Note 12 Pro Plus 5G pozytywnie zaskakuje. Zdjęcia dzienne są szczegółowe, z dobrymi kolorami, rozpiętością tonalną i wyważonym efektem HDR. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku obiektywu szerokokątnego, który robi spore wrażenie w zestawieniu z ceną smartfona. Jednak zdjęcia w dzień to jedno, ale co z fotkami nocnymi? Redmi chyba odrobił zadanie domowe, bo i tutaj jest dobrze. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, to korzystając z głównego zestawu aparatów, maksymalnie macie do dyspozycji rozdzielczość 4K przy 30 klatkach na sekundę, a dla kamerki selfie jest to Full HD w 60 klatkach, a filmy, jakie udało nam się nagrać tym telefonem, widzicie w tym momencie na ekranie.
Tak jak wspominałem na początku tego filmu, ten materiał powstał dzięki RTV Euro AGD, który dostarczył nam smartfona Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Także jeżeli się Wam on spodobał, albo wciąż szukacie smartfona idealnego dla siebie, to koniecznie sprawdźcie strefę Smart Decyzji na stronie euro.com.pl, do której linka znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tam znajdziecie nie tylko tego smartfona, ale także i inne, które możemy Wam polecić. Ode mnie to by było tyle. Pamiętajcie, żeby sprawdzić nasz najnowszy film oraz oczywiście subskrybować kanał Technostrefa z dzwoneczkiem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.